Kalte Krieg, czyli co by było, gdyby Niemcy nie dość, że wygrali pierwszą wojnę światową, to jeszcze w następstwie tego wygraliby drugiego Weltkriega. Zapraszam bardzo serdecznie na odcinek, gdzie wspólnie sobie odpowiemy, czy warto w tego Kalte Kriega klikać, czy to jest dobra, godna kontynuacja fabułki i lore, jaką mamy w Kaiserreichu. Zapraszam bardzo serdecznie. Kupuj tanio i bezpiecznie na energię. 1000 gier w najniższej cenie. Koniecznie korzystać z naszego linku Zająca, który przeniesie do świata najtańszych gier. Nie ma żadnego kupuj. Swoją drogą bardzo ładna grafika, gdzie tutaj tu właśnie Wilhelm III paraduje sobie przed niemieckimi kaiserowymi sztandarami. Mam nadzieję, że większość z Was, właściwie wszyscy, kojarzą Kaiserreich, a nie dość, że uniwersum to modyfikacje, bo to będzie niezbędny fundament, abyśmy mogli sobie wspólnie przetestować Kalte Kriega. Obecnie Kalte Krieg jest dostępny na Steamie, każdy może oczywiście sobie pobrać, ale oczywiście nie jest jeszcze w pełni przygotowany. Nie wszystkie kraje mają kontenci. Generalnie kraje, które mają rozpisany niby content do 56, zaznaczam, że zaczynamy w 48, czyli na 8 lat rozgrywki. To są Niemcy, Austria, American Union States oraz Kanada z tych najważniejszych głównych krajów majorowych. Oni mają niby pełny content, przetestujemy sobie oczywiście na German Empire i Wilhelmie III. I zanim sama modyfikacja, to szybkie wprowadzenie, co się wydarzyło w Kaiserreichu, że mamy Kalte Kriega, czyli jak się zakończyła II wojna światowa w uniwersum Kaiserreicha. Przede wszystkim mamy zwycięstwo Reichspaktu oraz Ententy nad syndykalistami. Syndykaliści zostali dosłownie zmiecieni z wszystkich kontynentów. Jedyne pozostałości syndykalistyczne, co mi się bardzo nie podoba, to są w Meksyku oraz Norwegia. To są jedyne pozostałości pięknego syndykalistycznego ustroju na świecie. Mamy całkowitą dominację Reichspaktu oraz Ententy, ale są małe zastrzeżenia i większe zastrzeżenia do tego, co się wydarzyło. Ale na szybko myślę, że przeskoczyłem po prostu po kontynentach, żeby omówić, jak przebiegł II Weltkrieg, a właściwie wszystkie wojny i wojny domowe na Kaiserreichu, bo jak wiecie, Kaiserreich to symulator wojen domowych. Jeżeli chodzi o Amerykę, najważniejsze jest to, że amerykańska wojna domowa się tak naprawdę w pełni nie skończyła, bo mamy podzielone na PSA oraz American Union States. American Union States z Longiem, którego niestety z nami już w Kalte Kriegu nie ma. Ameryka Środkowa i Południowa tutaj raczej w jakichś większych, znaczących zmian, które by nas interesowały, nie zaszły, także pomijamy. Natomiast core i najważniejsze Europa. W Europie mamy totalne zwycięstwo wojsk Ententy i Niemiec. Niemcy okupują północną Francję, Francuzi powrócili z kolonii do południowej Francji i muszą na razie akceptować obecność Niemców w północnej swojej części ojczyzny. Jeżeli chodzi o Wyspy Brytyjskie, uwaga, Edwardzik powrócił. Edwardzik powrócił, ale nie jest łatwo. Nie dość, że Edwardzik musi walczyć z własnym społeczeństwem, przypominam, że w lore Kaiserreichu Brytyjczycy sami demokratycznie de facto wprowadzili syndykalistów do władzy, obalając monarchię bez bezkrwawej rewolucji. Fajna jest książka, która to opisuje, jedna z niewielu książek kaiserreichowych, to właśnie jest jak Brytyjczycy wprowadzili syndykalizm, jak działał syndykalizm w United Kingdom. Nie dość, że musi walczyć z pozostałościami, sympatykami syndykalistów, to jeszcze Południowa Brytania jest okupowana przez Niemcy. Tak, ta strefa zdemilitaryzowana nie jest bez powodu, jeżeli chodzi o hiszpańską wojnę domową, bo to jest ciekawa opcja. Nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło, bo mamy socjaldemokratów, których nie było de facto na hiszpańskiej wojnie domowej na Kaiserreichu, jeżeli dobrze pamięć nie myli, bo byli syndykaliści, karliści i ci starzy monarchiści. Chyba w ten sposób, więc nie wiem, co ci robią tutaj socjaldemokraci, nie wnikam, może ktoś będzie wiedział. Mamy Zjednoczone Włochy pod demokratyczną monarchię z Umberto II, więc nie ma Bebiciego, nie ma Papal State'a, nie ma żadnych mafii, nie ma żadnych innych bardziej abstrakcyjnych ścieżek, jak na Kaiser Reduksie mogłyby się znaleźć. Także znowu mamy zwycięstwo demokracji i monarchii, jeżeli chodzi o Półwysep Apeniński. Austria, bardzo ciekawy przypadek, jeżeli chodzi o Kalte Kriega, bo nie dość, że na Kaiserreichu pomogli Niemcom, więc plus do Kajecika panu Kaiserowi pomogli zniszczyć syndykalistów, za to minus do Kajecika, więc się zeruje. To udało im się zjednoczyć swój kraj w działającą demokratyczną federację z uśmiechniętym Otto I, z pełnym kontentem do rozgrywki do 56. Chyba najważniejsze dla nas i od tego powinien był zacząć, czyli Polska na Kalte Kriegu. Polska na Kalte Kriegu na razie nic nie ma i pewnie szybko nic ciekawego mieć nie będzie poza debuffami w postaci duchów narodowych, ale tuż obok jest Rosja. Rosja też nie ma jeszcze pełnego drzewka, ale coś posiada. Jeżeli chodzi o lore kaiserreichowy, to mamy Sawinkowa, który wszedł do II Weltkriegu, a był Niemca po kesku, żeby potem dostać sromotnego łupnia.
I ta wojna na razie tu jest zawieszona, ona nie jest skończona, ją można wznowić na Kalte Kriegu. Bo jak widzicie, Rosjanie tak jakby przekroczyli nawet linię Dniepru, a Niemcy mogą upomnieć się o powrót do granic sprzed 36. Osman przegrywa wojnę z osią arabską, ale to chyba nic dziwnego. Natomiast jeżeli chodzi o Afrykę, też większych zmian chyba nie ma, bo Francja jest dalej francuską republiką. Mamy niemiecką Mittelafrykę, bez grubego pana Geringa nie ma, Geringa nie wpuścili. W Azji, jak pamiętacie, tu jest masa klik i wataszków chińskich, które powiedzmy się jednoczą w 3 największe, ale co nas najbardziej interesuje, to mamy Japonię. Japonia jest imperialistyczna, to jest pan Hirotełę, który wyrzuca Niemcy z Pacyfiku i Azji. Na Kaiserreichu, kiedy trwa drugi Weltkrieg i Niemcy tam walczą z tymi wszystkimi syndykalistami i Rosjanami, Japończycy to wykorzystują i przejmują wszelkie niemieckie kolonie i wpływy, więc nie ma już Korwina, nie ma wujka Korwina w Indochinach. Mamy dość duże imperium japońskie, które również chyba ono również nie ma jeszcze przygotowanego kontentu i jest średnio grywalne. Także w totalnym skrócie i na szybko tak plasuje się uniwersum Kalte Kriega, czyli następstwo takiej głównej fabuły kaiserreichowej. I teraz tak, jedna uwaga, przede wszystkim, no nie ma tych syndykalistów, syndykaliści zostali wymazani, a szkoda, bo byli słodziutcy i Zając miał zawsze do nich słabość, a po drugie, Kalte Krieg to ma nawiązywać do naszej zimnej wojny, tylko Kaiserreich było tyle piękny, że był spaczony, tam było bardzo dużo, nawet w tej podstawowej wersji Kaiserreichu, już pomijając Kaiser Reduxa, to w Kaiserreichu było bardzo dużo takich może nie skrajnych, ale spaczonych, dziwnych, alternatywnych opcji politycznych, które w jakiś tam sensowny sposób doszły do władzy, a jak patrzymy na mapkę ideologii, na Kalte Kriegu, to albo mamy zwykłych niemieckich monarchistów, albo mamy totalnie dominujących socjalkonserwatystów, zwykłych socjaldemokracji we wszystkich krajach, jakichś liberałów, demokratów. Także nie wiem, jak to jest fabułkowo to poprowadzone, ale tu raczej będzie brakowało tej szczypty spaczenia, tej szczypty odmienności względem naszej szarej rzeczywistości, jeżeli chodzi o partie polityczne i związane z nimi opcje, no bo większość to są takie partie, w sensie ideologie, które mogłyby rządzić w naszym uniwersum. Także nie wiem, jak oni to w dalszej części poprowadzą, żeby to było po prostu ciekawe do rozgrywki, bo na razie Kalte Krieg, z tego co testowaliśmy sobie na streamie, na razie Kalte Krieg skupia się de facto na politykach wewnętrznych kraju. Tak, myślę, że to jest dobre określenie. Jak ktoś lubi polityki wewnętrzne krajów, dbanie o takie wykresiki, czytanie sobie eventów, no to na razie Kalte Krieg jest na takim etapie. Także żegnamy się ze symulatorem wojen domowych, żegnamy się z ekstremizmami, bo jedyny de facto narodowi populiści z tych bardziej ekstremistycznych partii to są w Rosji i to tyle, im się średnio wiedzie. Także klasycznie jak przy dosłownie wszystkich modyfikacjach do Hearts of Iron 4 potrzeba po prostu czasu i miłości ze strony twórców moda, żeby dopieszczać swoje dzieło, aby rozbudowywać to uniwersum i tą modyfikację. My natomiast przetestujmy w obecnym stanie i sprawdźmy, jak jest na Kalte Kriegu, czyli dziedzictwie Kaiserreicha. Warto również zaznaczyć, że mamy pozmieniane i dostosowane drzewko technologii do czasów de facto zimnowojennych. Zapomnijcie o heavikach, medach. Mamy teraz main battle tank, czyli główny czołg. Tu jest jeszcze można wspomóc go lekkim czołgusiem. Także drzewko pozmieniane. Co ciekawe, jest mechanika rakiet, więc będzie można wysyłać atomówki rakietami. No drzewko takie po tym jak się grało Black Ice'a takie biedne, no ale jest tam pozmieniane coś, żeby było inaczej, jeżeli chodzi o czasy zimnej wojny. Drzewka raczej wszystkie klasyczne, czyli mamy sektor pod politykę wewnętrzną, mamy dział pod przemysł, flotę, lotnictwo, armię i politykę taką zagraniczną, ale bez ekspansji. Przypominam, że to jest zimna wojna, więc tutaj raczej większych wojen, interwencji nie będzie. No chyba, że striggerujemy trzecią wojnę światową, bo też jest taka opcja. Chciałem właśnie dać klasyczną narzekajkę na temat tego, że Hojec 8 lat rozgrywki i dalej praktycznie te same techy, czyli konstrukcja na początku, badasz i research speeda, ale zobaczyłem jedną rzecz, że oni cały czas zmieniają, bo dosłownie jak teraz to nagrywam, to wczoraj testowaliśmy na streamie, to Niemcy miały bodajże 35% research speeda na start, a drugą rzecz, jaką zauważyłem, to wczoraj jeszcze było, to Niemcy nie mieli żadnej dywizji piechoty, tylko wszystkie dywizje piechoty były dobrymi dywizjami zmotoryzowanymi, w sensie ciężarówki i arta na tych ciężarówkach, więc no cały czas tam zmieniają, poprawiają tego Kalte Kriega. To dobrze wróży modyfikacji, że jest cały czas zmieniana,
nawet takie daily, małe update'y balansujące, poprawiające. Ciekawy motyw w tym Kalte Kriegu, warty odnotowania. Zaczynasz na przykład z rozwalonym przemysłem i infrastrukturą w zachodnich Niemczech, bo niby jesteście po zakończeniu II wojny światowej, więc jakieś zniszczone tutaj są i trzeba te fabryczki ponaprawiać. Miałem 3 miesiące, mamy marzec 4.8 i mamy eventy odnośnie tego, że trzeba ten konflikt zamrożony z Rosją jakoś rozstrzygnąć. Możemy oddać się, zgodzić, zachować obecny status quo albo zażądać z powrotu granic sprzed 36. Tam są eventy, że grozimy atomówką. Niemcy jako jedyni mają na start reaktor. Nie mają atomówek, także grozimy atomówką, która de facto zostanie zrobiona w ciągu roku. Ta groźba zostaje odrzucona, także mamy wojnę kontynuacyjną z Rosją Salinkowa i mamy ciekawą opcję, bo musimy w ciągu pół roku zdobyć wschodni Kijów, generalnie wypchnąć Rosjan sprzed granicy z 36, przełamając granica Reichspaktu z 36, tak jak zaczynamy Kaiserreich. Także po prostu to klikamy i tutaj raczej armia niemiecka bez większego problemu. Jak widzicie, na autopuszu człowiek sobie siedzi, może popijać herbatkę i w ciągu, nie wiem, 2 tygodni mamy koniec wojny. Rosja musi wrócić do granic sprzed 36, oni dostają kolejne debuffy. No i pierwsza wojna na Kalte Kriegu zostaje wygrana. A, kolejna zmiana. Doktrynki są pozmieniane. Doktrynki lądowe i morskie są pozmieniane. Nie ma Blitzkrieg, przewaga ogniowa, Grand Battle Plan, Mass Assault. Mamy takie już bardziej zimnowojenne. Jeżeli chodzi o doktryny i sposób prowadzenia walk, Niemcy mają na początku ciekawy event, bo wybierasz de facto, w którą stronę ma niemiecka armia podążać, czy to będą stare, dobre czołgusie, nastawienie na czołgusie pod Guderianem, czy ówczesne, już bardziej zmodernizowane, zimnowojenne operacje wojskowe połączone rakietowo-lotnicze sił naziemnych. Myślę, że polecimy w starą, dobrą niemiecką szkołę pana Guderiana. Także ciach, drzewko się odblokowuje. I ciekawy jeszcze patent, taki bardziej już stricte rolowy, że ci generałowie są fajnie postarzeni. Na przykład taki mamy starszego Romla, Guderian w okularkach z wąsikiem charakterystycznym, także plusik do kajecika za taką małą imersyjną wzmiankę. Listopad 4.8 przeklikujemy polityczne eventy i klikamy sobie cele na odbudowę przemysłu. Teraz jest jedna ciekawa rzecz, bo mianowicie ten cel wymaga, aby w Reichstagu odbyło się głosowanie. Jak póki co te wszystkie eventy polityczne polegają na tym, że jeżeli Cię nie interesuje fabułka, to je przeklikujesz. Ja na początku je czytałem, ale jak zobaczyłem, że to w sumie nic nie wnosi do rozgrywki poza fabułą, to je przeklikujemy i teraz też niby mamy polityczną decyzję i musimy zapewnić sobie głosowanie Reichstagu, ale to polega po prostu na tym, że wydajemy jakieś śmieszne ilości PP, klikając decyzję i zdobywając poparcie. Mamy już ponad połowę, więc też takie na zasadzie przeklikiwania na razie te polityczki są. Więc mamy zebrane poparcie, możemy kliknąć, żeby od razu głosowali i ustawa przeszła. Więc teraz trzeba zdobyć poparcie w Bundesradzie, więc wchodzimy w zakładkę Bundesratu, zdobywamy poparcie poszczególnych landów i możemy... Czy my potrzebujemy jeszcze więcej? Czy mamy ponad połowę? Mamy ponad połowę, także możemy kliknąć i przegłosują już w Bundesradzie ustawę. No i ustawa oficjalnie przeszła. No i na razie to jest taka polityczka. Trochę szkoda, że to nie jest jakiś bardziej rozbudowany, że trzeba podecydować, pokombinować, coś gdzieś kosztem czegoś dać, bo tak to po prostu przeklikujesz political power naprawdę. O, tu coś ciekawego odkryłem, bo chciałem zobaczyć, jakie obecnie trwają wojny, gdzieś tam walczą w Chinach między sobą. Daleka wojna, natomiast mamy Balance of Power i to jest chyba clue tej modyfikacji Kalte Kriega, czyli balans sił między Reichspaktem a Ententą, coś jak było Związek Radziecki kontra Ameryka, tak tutaj mamy Reichspakt i Ententa. I na razie Balance of Power jest na naszą korzyść i ten wykresik będzie pewnie w zależności od Nuclear Dominance Economic Power, a oni mają za sformowanie NATO. Mamy przewagę 28 punktów nad Ententą. Pierwsza atomóweczka. Po roku, dokładnie 1 stycznia o 3 w nocy opracowaliśmy pierwszą atomówkę. Great sukces. O, pierwsza wojna domowa na Kalte Kriegu. Syria ma wojnę domową. Kurdystan, arabska. Radykalni socjaliści. Radykalni socjaliści, przypominam, to była ta najmniej skrajna opcja syndykalistów na Kaiserreichu oraz tutaj mamy narodowo
populistyczną My Lady z tą fajną syryjską flagą. Okej, może coś tu się wykręci, jeszcze jakaś fabułka o tym Kalte Kriegu? Polska w końcu wybrała króla. Oczywiście Niemca wybrali, Aleksandra II, ale mamy event o Polsce w Kalte Kriegu. W międzyczasie my jako German Empire stłumiliśmy zamieszki w Kilonii, tam jest seria eventów, tam chyba różnie może się potoczyć, udało nam się stłumić, odblokowaliśmy dalsze decyzje polityczne, które polegają po prostu na przeklikiwaniu kolejnych celi eventów, więc no spoko, że jest taka fabułka, tylko szkoda, że to w sumie jest dość liniowe. O, na razie to wszystko jest bardzo, bardzo liniowe i polega na przeklikiwaniu. Ty, w Reichstagu jest polska partia i my możemy ją przekonywać do siebie. Zniknęła nam mechanika tego Reichstagu, tych wykresików naszych i mamy... Mitteleuropa się pojawiła, ale teraz musimy zdobywać poparcie poszczególnych partii. To zwykle się kończy tym, że dajemy im łapówkę w postaci political powera, stabilki i tak dalej w eventach. Musimy zdobyć wystarczająco dużo poparcia, aby zrobić ten cel narodowy. Obecnie mamy 207 na 415. Polscy delegaci chcą inwestycji w Poznaniu. Spoko. No i to są właśnie te łapóweczki, dają inwestycje Political Power, Consumer Goods, ale Construction Speed na 180 dni i 18, sporo, 18 Polaków w Reichstagu, przedstawicieli, o proszę. Jaki jest sens dawania technologii, która albo ci daje jedną cywilkę, albo 10% więcej fabryczek w stejcie, gdzie tych fabryk w stejcie może mieć po 75, w sensie 10% więcej, albo na przykład taki Berlin, który daje 10 slotów więcej, jeszcze na rozbudowanym z boostami, to jaki jest sens brania technologii, która daje ci tylko jedną cywilkę? Proszę mi to wytłumaczyć. Polska górą, drugi event o Polakach, lepiej aby Polacy byli zadowoleni. Widzicie, Niemcy muszą się starać, żeby Polak był zadowolony. A my tymczasem zrobili główną reformę polityczną, przeklikując wszystko bardzo liniowe, szkoda. Jakby tu trzeba było coś pokombinować w tej polityczce, bo minęły w sumie 2 lata rozgrywki, jakby to były takie, wiecie, te 2 lata przygotowania jakieś tam do wojny i tak dalej, były poświęcone na te zagrywki polityczne. Myślę, że byłoby ciekawie, ale dobra, udało się zrobić. Scentralizowaliśmy Niemcy. Generalnie cała idea tej polityki wewnętrznej Niemiec polega na tym, że trzeba wzmocnić te monarchistyczne partie pod Kaisera Wilhelma i to jest serio strasznie liniowe i to jest minus do Kajecika, bo pomysł fajny, tylko liniowo rozpisany, nie ma jakichś alternatywnych, małych chociażby zmian, tylko kanclerza chyba można zmienić, tylko chyba można zmienić kanclerza, ale generalnie chodzi o to, żeby tego Bredowa utrzymać i to też nie trzeba jakoś specjalnie się wysilić, żeby ogarnąć te zamieszki w kolonii i przeklikiwać kolejne eventy kosztem Political Powera. Wiecie, zimna wojna w naszym wypadku to była walka o wpływy między Amerykanami i Sowietami, nie? I tutaj na tym Kalte Kriegu na przykład możemy wpływać na politykę i wpływy nasze w Ameryczce, boostując konserwatystów. Ameryczka też ma jakieś tam mechaniki, nie wiem, nie grałem nimi, nie wiem co oni mają, ale na pewno boostujemy konserwatystów. Watutin! Kojarzycie Watutina z podstawki? Tak jak myślałem, ta Rosja popada w wojnę domową, co prawda Sawinkow is no more i tutaj walczy national populiści z juntą wojskową. Liczyłem na jakiś powrót syndykalistów, jakieś Żukowe, Trockie, Tuchaczewskie by się zrespiły. No ale spoko, uważam, że Rosja klepie Rosję. Kiedy ze wszystkich kandydatów, bo tam były opcje, decyzje kogo wysłać, wysyłasz do Mittelafryki Kruppa, do Mittelafryki wysyłasz Kruppa jako nowego zarządcę gubernatora tej kolonii, no to liczysz, że wyciśniesz ostatnie soki z tej kolonii. I tak jakoś mi się skojarzyło z The New Orderem, gdzie też Niemcy kontrolują środkową Afrykę, tylko tu jest takie wielka dziura w Afryce, w Bongu kelgijskim zalana wodą. No, inne podejście do kolonii. Afryka otwiera się na biznes. To już nie jest Entente, tylko to jest jakiś akord. Oni stworzyli sobie sojusz o nazwie Akord i rzucają nam wyzwanie poprzez ćwiczenia na Morzu Północnym. Morze Północne to jest tutaj, więc nie do zaakceptowania. Wysłać naszą flotę, aby pokazać dominację Kriegsmarine. To jest chyba ten moment, marzec 51, kiedy można striggerować wojnę światową, ale to jest chyba za wcześnie, nie o to chodzi w Kalte Kriegu, bo tutaj balans of power między Reichspaktem a tym Ententą się trochę wyrównał niestety, więc straciliśmy wpływów, no ale na razie my zajmowaliśmy się własnym podwórkiem, dopiero teraz wchodzimy na politykę międzynarodową. I to jest moment, kiedy naszym admirałom, Dunicowi, Riderowi może troszeczkę nie mogą nie wytrzymać napięcia i zostać... I dać się sprowokować do ataku, ale na razie wybierzemy opcję bardziej zbalansowaną i Morze Północne jest po prostu nasze.
Wystarczyło pomachać Brytyjczykom i Francuzom przed nosem niemieckim bydlakiem i od razu uciekli z Morza Północnego, także kolejne zwycięstwo Reichspaktu. O, udało się! Ty, my Amerykę wciągnęli do na razie naszego sojuszu ekonomicznego, ale to powinno... O, balance of power na naszą stronę i dasz 39 więcej influenza. Jeszcze za zwycięstwo w tym, na Morzu Północnym. Dobrze, że nie striggerowaliśmy wojny, no bo można by było się to odtoczyć, ale nie o to chodzi w Kalte Kriegu. Tutaj właśnie chyba clue to przeciąganie poszczególnych krajów, a taka wojna światowa z atomówkami na wszystkich kontynentach między Ententą, a nie poda się na ta nazwa akordu, między Ententą a Reichspaktem to już jest taki finał finałów. Kiedy cały przemysł niemiecki stanął, bo odbudowujesz dosłownie cały Reichspakt. Cała Mitteleuropa jest odbudowywana przez niemiecki przemysł, w sensie dzięki niemieckiemu przemysłowi. Nie, jak to Kaiser is dead? No nie, najpierw Wilhelm II ci na Kaiserreichu się wywraca, a teraz Wilhelm III? No i co będzie? Wilhelm IV? Takiego to ja się nawet nie spodziewał. Ale przynajmniej spokojnie weź nie. No cóż, świeczuszka dla pana Kaisera Wilhelma III. No w sumie to on zakończył drugiego Weltkriega. To on pozbył się syndykalistów przebrzydłych z tego świata. Wilhelm IV. Oj, panie Wilhelmie, witamy. Aha. Aha. No cóż, jest jak jest. Ale tak chyba miało być, nie? Jep, tak miało być. Chyba tak miało być, bo się drzewko odblokowało. Może jakby się zrobiło wszystkie cele na Middle Afrykę, to by się nie rozpadło, ale dobra, pal licho, albo by się wysłało kogoś lepszego niż Krupa do zarządzania tą kolonią. Dobra, jest jak jest. Możemy wspierać przyjazne reżimy, możemy sabotować interesy Ententy, albo odzyskać co się da. Spróbujmy odzyskać co się da, bo już poszczególne kraiki Middle Afryki wchodzą do naszej Unii, jeżeli chodzi o Reichspakt, w sensie Unii Handlowej. A co to za ONZ się odpalił? Ja nic nie klikał, ja nic nie podpisywał. Gdzie my jesteśmy? Kim my jesteśmy? Member States, the Senate, Council, są Brytyjczycy, Council, Kanada, Austria, okej, czyli to są pewnie takie kraje jak, nie wiem, Związek Radziecki USA z prawem weta, Senat. A co my tu robimy? I kto to odpalił? Speaker, Piccolini. O, chińska wojna domowa się zakończyła i wygrał nasz Wataszka. Ja mu wysłałem chyba ze 100 000 karabinów, bo on cały czas w eventach cię prosi. I balance of power odzyskany. Super. Kurde, szkoda mi tej Afryki. Na pewno można było ją uratować jakoś. Jakbyśmy wpuścili tam grubego Geringa, to on by ogarnął temat Afryki. Ale cóż, jest jak jest. Trzecia amerykańska wojna domowa. No tak, no trzecia to już będzie. Jacie, ale ten czas leci. Kurde, trzecia amerykańska. Tylko, że ten Union States to jest generalnie tak jak bardzo blisko powiązani z nami, a te pozostałe to są nawet sojusznicy częściowo, znaczy też mocno powiązani z Kanadą. Czyżby trzeci Weltkrieg wybuchnął nie z powodu manewrów na Atlantyku, a amerykańskiej wojny domowej? O, jest mechaniczka, można im wspierać, o proszę. Current tension... No dobra, coś się dzieje, bo tak zając trochę już przeklikiwał te eventy, zmienił się Kaiser, zmieniło się drzewko i tak trochę to przeklikujemy. Ale w końcu gdzieś, gdzie można z Ententą się pospierać, jeżeli chodzi o wpływy. Piszemy na pewno karabinsy działa, w ogóle wyszli wszystko. Cały teraz ten Kalte Krieg skupia się na amerykańskiej III wojnie domowej z tą mechaniczką wysyłaniem sprzętu. Problem jest taki, że większość naszego sprzętu jest przechwytywana i zawrócana przez flotę Ententy albo głównie Nowej Anglii. Teraz były eventy, że mogłem w końcu wysłać naszą flotę eskortową. Tylko problem jest taki, że Brytyjczycy się nie przestraszyli i dalej nie przepuścili naszej floty, więc możemy uznać to za wypowiedzenie wojny, albo możemy na razie się wycofać, także na razie jeszcze przystopujemy, bo chcę zobaczyć, jak tu się rozwinie konflikt, jeżeli chodzi o te mechaniczki. Bo na razie potencjał eskalacji konfliktu jest minimalny, a właśnie mogę wypowiedzieć wojnę. Także na razie się wycofamy. Aha, i to wojna się skończyła. Okej. Nie wiem, czy tak szybko miała się skończyć. Znaczy, my sporo sprzętu dosłaliśmy. Non-stop waliłem sprzętem w tą Ameryczkę. Wysłaliśmy wszystko, co się da. Bo ani PP, ani sprzęt nie mamy co z nim robić na tym etapie. To jest 53, 5 lat rozgrywki. No dobra, fajnie, że nasi wygrali. Tylko co, to już koniec tej amerykańskiej wojny domowej? To jeszcze mogę sprzęt dosłać? Nie chcecie jeszcze trochę sprzętu, bo nam się wala wszystko po magazynach?
Mimo że ta amerykańska wojna domowa zakończyła się chyba zbyt szybko, bo zbyt dużo sprzętu wysłaliśmy, tak mi się wydaje, i ci unioniści po prostu zalali oponentów dywizjami, to możemy dalej wysyłać sprzęt, żeby podbić napięcie, bo na 5. poziomie Entente być może zaatakuje to ten Union State. 54 rok myślę, że na razie wystarczy, bo już mogę dać jednoznaczną opinię odnośnie tej modyfikacji i na razie powiem tak, jeżeli nie jesteście fanem czytania eventów i zagłębiania się w lore poszczególnych krajów, to chyba na razie nie warto, bo żeby Kalta Krieg jako modyfikacja stricte taka zimnowojenna, gdzie nie już prowadzimy globalnych wojen, w sensie możemy, no jak wiecie były 2 prowokacje, ale głównie skupiamy się na zdobywaniu wpływów, jak widzicie mamy 85 więcej wpływów od Brytyjczyków mimo wszystko, to dużo więcej krajów musi mieć content, drzewko możliwości, żeby coś się działo, żeby można było działać, wpływać, angażować swoje zasoby na zagranicznych teatrach. Bo jeśli chcemy uniknąć tej III wojny światowej, tylko skupić się na zimnowojennym gameplayu, to poza Ameryką, która się chyba zbagowała przez to, że oni to szybko spisowali, zrobili papeta z Pacific Statesów, to chyba nie powinno być, to nie ma większej możliwości na rywalizację z Ententą, bo nawet nie do wszystkich krajów da się wysyłać ochotników. Jeżeli chodzi o politykę, to tak naprawdę mamy mniej więcej liniową ścieżkę z jakimiś tam drobnymi zmianami, ale mamy liniową ścieżkę decyzji. Te Reichstagi, Bundesragi, tego też już nie ma. Także obecnie modyfikacja tylko dla fanów klikania celów narodowych, czytania sobie eventów i rozbudowy przemysłowej, bo nie dość, że rozbudowujemy przemysł u siebie, to jeszcze dbamy o przemysł w całej Mitteleuropie. Przypominam, że tu jest Reichspakt i Mitteleuropa, to są 2 osobne sojusze. To jest fajnie pokazane, że poszczególne kraje są w Reichspakcie albo Mitteleuropie, albo mają mniejsze, większe zależności, jeżeli chodzi o cesarstwo niemieckie. Czyli generalnie ja bym radził poczekać z tą modyfikacją, aż więcej kontentu dodadzą, bo żeby ta modyfikacja, idea tej modyfikacji, czyli zimna wojna się sprawdzała, to po prostu więcej krajów musi mieć content, żebyśmy my, grając jakimś tam majorem czy innym krajem, mogli wpływać na te decyzje. Także mam nadzieję, że mimo wszystko odcinek się podobał. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Jeżeli chodzi o główny cel, osiągnęliśmy, mamy większe wpływy od Brytyjczyków, nie dopuściliśmy do wybuchu III wojny światowej. Wygrali nasi w Ameryce po zalaniu sprzętem niemieckim, zaspamili dywizjami, odbudowaliśmy Europę ze zniszczeń. Zobaczcie, ile te gówniaksy mają fabryczek dzięki nam. Doprowadziliśmy do rozpadu Middle Afryki. Być może wystarczyło wysłać zamiast Kruppa, nie wiem, Ribbentropa można było wysłać, może on by to ogarnął. Przywróciliśmy granicę wschodniego Reichspaktu z 36 po dosłownie 2-tygodniowej wojnie z Rosją. No i to na razie tyle, jeżeli można powiedzieć o tej modyfikacji, także co? Do następnego, cześć, cześć!